Ja mam, słuchajcie, ponad 30 lat doświadczenia zawodowego. Prowadziłem w Częstochowie bar. I przychodzili tam do nas takie młode chłopaki, 16-17-letni, którzy, tam panie Karolu, może coś tu posprzątamy, może coś trzeba przenieść, byśmy coś sobie dorobili. No i była taka grupka z 5 chłopaków, z którymi się tam zżyliśmy, gdzie potem jak już przychodzili, byli pełnoletni, przychodzili do nas też te pieniądze wydawać, to tak zawiązała się między nami taka nić przyjaźni. I jeden z nich, w którymś momencie miał z 22 lata, powiedział: panie Karolu, wyjeżdżam na pół roku do Afryki. Ale jak to do Afryki? Ja mówię, to na Hawaje sobie jedź. O nie, bo do Afryki jadę pomagać. Jedziesz do Afryki, pół roku tam mieszkać, w jakiejś wiosce pomagać? On mówi tak. I pół roku tam będziesz, nie wiem, pracował gdzieś, bo tak, szkoły tam będą coś robić, organizować informatycznie, jakś tam coś. I powiem wam, że to był dla mnie taki, wiecie, jakby łebek, który trochę u nas dorastał jakby. Ja też rozmawialiśmy dużo, ale zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Jak wrócił po tym pół roku nawet, to go wypytywałem, mówię, no ale jak w ogóle, opowiedz mi, jakby daj mi tego dotknąć, bo ja byłem niesamowicie pod wrażeniem. Nawet zaprosił mnie do takiego projektu, żeby tam pozbierać gdzieś sprzętu komputerowego i statkiem to wysyłać tam do tych szkół informatycznych, które oni tam stawiali. I powiem wam, że osoba, która za chwilę tu wyjdzie, poszła nie krok, nie dwa, ale 500, 1000, 1 000 000 kroków do przodu. Jest osoba, która jest założycielem i prezesem Fundacji Help Furaha, która zajmuje się i pracuje i pomaga w Afryce, w Kenii dzieciom z porażeniem mózgowym. Pomóżcie mi tutaj bardzo, bardzo gorąco przywitać nikogo innego jak niesamowitego człowieka z olbrzymim, gigantycznym wręcz sercem. Marek Krakus, wielkie brawa! What a wonderful phrase. Wielkie, wielkie brawa! Marek Krakus, niesamowity człowiek, Ain't no wizjoner, parade. filantrop. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. Kochani, witam was bardzo serdecznie. Ogromnie się cieszę z tego dzisiejszego spotkania, bo wydarzenia mogą zmienić życie. Spotkania, rozmowy mogą zmienić życie. I kochani, dlaczego o tym mówię? Bo jedno wydarzenie, szczególne wydarzenie, które miało miejsce 13 października właśnie na tej hali, zmieniło kompletnie moje życie. Z tego miejsca chcę podziękować w sposób szczególny prezesom firmy Duo Life, którzy zdecydowali się, aby firma była oficjalnym partnerem Fundacji Help Furaha. I to ogromne dzięki dla prezesów za to ogromne zaufanie, jakim mnie obdarzyli. Bo przyleciał jakiś facet z Kenii i po prostu mówi o jakiejś wizji, która wydaje się nie do zrealizowania. Także dzięki wielkie, kochani. Mógłbym tutaj wiele rozmówić o tym, ale tak jak wspomniał Piotr Pacyga na ostatnim BDS-ie, wystarczyło mi tylko 6 minut i 12 sekund, aby przekonać go do mojej wizji, do mojego snu, w którym ja ciągle jeszcze jestem i się nie wybudzam. I kochani, o całej historii, jaka się wydarzyła od 13 października aż do dnia dzisiejszego, można dowiedzieć się z Help Furaha na stronie internetowej helpfuraha.org. Kochani, fundacja jest bardzo młoda. Działa od lutego tego roku, a już tak wiele się wydarzyło. Jednym z naszych pierwszych i najważniejszych projektów jest projekt Podaj mi rękę. Jest to nic innego jak duchowa adopcja dziecka na odległość. I na dzień dzisiejszy, kochani, w naszym projekcie mamy 256 dzieci, z czego 114 jest objętych projektem. 82 dzieci ma już swoich opiekunów i 50 opiekunów jest tutaj dzisiaj na sali. I dla was, kochani, ogromne brawa.
ten projekt jest tak autentyczny, ten projekt jest tak personalny, że angażuje tak bardzo serca ludzkie. Tutaj chciałbym wspomnieć tylko sytuację sprzed miesiąca, kiedy jedno dziecko z naszego centrum, Osman, którego opiekunem była Asia Gdaniec, niestety zmarł po trudnej, ciężkiej chorobie, zmarł i Asia pokryła wszystkie koszty leczenia i wszystkie koszty pogrzebu. Także wielkie dzięki dla Asi Gdaniec. Mamy jeszcze 32 dzieci, które oczekują na swoich opiekunów. Dzisiaj jeszcze można to zdecydować. To jest taka decyzja życia. Jest to wydarzenie, które może zmienić również twoje życie. Kochani, następny projekt, który jest taką petardą, strzałem w dziesiątkę, to jest projekt Koza dla rodziny. Fundacja Help Furaha nie tylko pomaga dzieciom z porażeniem mózgowym i autyzmem, ale pomaga również ich rodzinom. Projekt polega na tym, że chcemy kupić kozę dla rodziny, po czym, jak się urodzą następne koźlątka, będą przekazywane następnym rodzinom. To taki soft marketing w Kenii. Na dzień dzisiejszy mamy 31 kóz. I kochani, co jest wspaniałe, że patronat nad tym projektem objęła nie inna gmina, jak gmina Kozy pod Bielskiem Białą. I kochani, chciałbym poprosić tutaj na scenę wszystkich wolontariuszy, którzy w dniu 1 i 2 czerwca na Kozyliadzie 2019 w Kozach zbierali pieniądze na zakup kóz do Kenii. I kochani, udało nam się wtedy zebrać 8 000 złotych w 2 dni. Proszę bardzo, zespół z Kóz, krakowiaki i koziaki. For the rest of your days. Wielkie brawa, kochani! Free philosophy. Hakuna Matata! Kochani, to jest niesamowity zespół. Z nimi mógłbym iść na koniec świata, nawet kupować wielbłądy. Kochani, one zebrały 8 000 złotych w przeciągu 2 dni. Brawa dla nich! I dzisiaj jest taka niesamowita okazja, bo chciałbym oficjalnie przekazać im certyfikat, bo też kupiły jedną kozę. Jedna koza to 400 złotych. Także na ręce Kasi chciałbym przekazać ten certyfikat i oczywiście kozę. No jeszcze raz. Kochani, od początku istnienia fundacji, jeszcze od początku, kiedy spotkałem Piotra Pacygę, bardzo wiele się wydarzyło. Bardzo wiele. Już w grudniu przyleciał do Kenii nie kto inny jak ambasador firmy Duo Life, Krzysztof Drabik. I wiecie, co on tam zrobił? Przebiegł 76 kilometrów, 15 godzin, żonglując z butelkami Duo Life. Wielkie dzięki dla Krzysia. Kochani, następna akcja, która wypływa z potrzeby serca, to akcja Mariusza Kamińskiego. Bardzo go proszę, aby wszedł tutaj na scenę do nas, bo Mariusz Kamiński w przyszłym roku chce pokonać 250 kilometrów przez Saharę i to chce zrobić dla dzieci z Furaha. Kochani, na dzień dzisiejszy w tej akcji w Rytmach Szczęścia dla Furaha zebraliśmy już przeszło 6 000 złotych. Wielkie, wielkie brawa dla Mariusza i chciałbym powiedzieć, jesteś liderem pozytywnych zmian. Okej, kochani, serdecznie wam dziękuję za wasze zaangażowanie, za wasze serducho, ale króciutko co przejść do rzeczy. Kto z was nie lubi biegać? O, jest co robić, będą zmiany. A kto z was ma świadomość tego, że w piramidzie zdrowia na samym początku jest aktywność fizyczna? Pięknie, świadoma grupa. Wiecie o tym, że ja mam biec przez 200 km, zacząłem od 1 kilometra, że zrobiłem sobie trening mentalny z fanem, liczyłem kroki i tak dalej, i tak dalej. Kto z was by chciał przejść taką zmianę od oporu, wcześniej od zaprzeczenia do eksperymentowania? Słuchajcie, jutro godzina 6, przed halą
Zapraszam wszystkie osoby, które chcą eksperymentować na 1 kilometr. Ten 1 kilometr spowodował to, że po 82 dniach przebiegłem maraton. Będziemy się bawić w głowie, będzie fan. Zapraszam was przed halą, będziemy się ruszać dupki i będziemy szli do przodu. Ok? Od serca dla serc, z miłością, od serca dla serc dzieci, ale z miłością dla siebie, bo jedyny dom, w którym mieszkasz, to jest twoje ciało. Zapraszam. Dzięki wielkie i brawa dla Mariusza. Kochani, już ponad 12 500 zł otrzymaliśmy od darczyńców z całej Polski i Europy pomocy Montessori o wartości ponad 5 000 zł. Także każdy z was może w jakikolwiek sposób dołączyć się do tej akcji, może zostać wolontariuszem, niekoniecznie w Kenii. Mamy wspaniałych wolontariuszy tutaj w Polsce, którzy mają w sercu furaha. A ci, którzy chcą przylecieć do Polski, również zapraszam. Czekamy na terapeutów, fizjoterapeutów, terapeutów do tej terapii zajęciowej, nauczycieli edukacji specjalnej. Także bardzo, bardzo wszystkich gorąco zapraszam. Bardzo wiele firm w Polsce i za granicą wspiera już naszą fundację. Także dzięki wielkie i tutaj chciałbym wymienić tylko kilka. Paweł Lenar, firma Tree Way, która, słuchajcie, zebrała już na samochód, na nasz kolejny program, na kolejny projekt 40 000 złotych. Brakuje nam jeszcze 77 000. Kochani, jest tutaj wśród nas też Tomasz Zawada, który wszystkie swoje upominki, słuchajcie, z urodzin, 7 000 złotych przekazał na cel Fundacji Help Furaha. Dzięki wielkie, Tomasz. Jest też tutaj wśród nas Tomasz Damian, który opiekuje się już na dzisiaj 4 dziećmi z mojego centrum. Jest już angielska strona, strona fundacyjna w języku angielskim. I tutaj chciałbym podziękować w sposób szczególny Ani Pacyga, która włożyła niesamowitą pracę. Jest chyba mega wolontariuszką, bo przetłumaczyła całą stronę i prowadzi tą stronę fundacyjną tutaj w Polsce. Wielkie dzięki dla Ani. Jesteś kochana. Sorry, Piotrek. No i oczywiście nie mogę zapomnieć o mistrzu, tym, który dokonał tej zmiany mojego życia, o Piotrze Pacyga, współzałożycielu i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Duo Life. Zapraszam cię, Piotr, tutaj na scenę, bo jesteś człowiekiem, nigdy mi się nie udało, nawet mojej żony nie przekonałem przez 6 minut i 12 sekund, a ciebie mnie się udało przekonać. Hakuna Matata. Kochani, tak jak Marek powiedział, wszystko czasami może się zmienić od jednego zdania, od jednego spotkania, a to 6 minut 12 sekund, gdzie jak wejdziecie na stronę helpfuraha.org, możecie dzisiaj zobaczyć, jak ta cała historia się zaczęła. Marek jeszcze zapomniał o jednej wyjątkowej też osobie, słuchajcie, bo zbieraliśmy 1%. Ela Bańka, słuchajcie, osoba, która jest księgową, poza tym, co robi w Duo Life, również zebrała z samego podatku 1% ponad 10 000 złotych, kochani. Także naprawdę, Ela, wielkie dzięki. Kochani, idąc do przodu, popatrzcie, jakie mamy wyjątkowe wolontariuszki. Dzisiaj koncentrujemy się tylko i wyłącznie praktycznie na akcji samochód. Marek wielokrotnie pokazywał w ostatnim wydaniu Duo Life Magazine, jest informacja też, jak wygląda przywożenie, przynoszenie dzieci na terapię. Niektóre kobiety, słuchajcie, przez sawannę przechodzą po 10, 12, nawet 15 kilometrów z dziećmi na plecach, mają godzinną terapię i później z powrotem wracają do domu, także im to bardzo dużo zajmuje i celem jest kupno samochodu terenowego, abyśmy mogli docierać do tych rodzin, które gdzieś tam na sawannie będą się gromadzić i tam ta terapia się będzie odbywać, aby nie musiały te osoby przychodzić w zasadzie do centrum. Także dzisiaj mamy taką wyjątkową akcję właśnie samochód. Mam tu taki przykładowy samochód. I słuchajcie, te osoby, które dzisiaj tutaj stoją przed wami, to są osoby, które mają puszki. Wpadliśmy na taki pomysł, słuchajcie. Wpadliśmy na pomysł, jakby to było, gdyby
każdy, kto dzisiaj tutaj przyjechał na to wydarzenie, przeliczył sobie, ile zrobił kilometrów wczoraj tutaj na LDS i ile będzie wykonywał kilometrów powrotnych. Ja sobie zmierzyłem, że to jest z Krakowa do Częstochowy 144 kilometry, czyli w tamtą i w tą stronę jest 288 i każdy kilometr mnożymy razy 0,10 groszy, co w sumie dałoby, że powinienem do puszki wrzucić 28 zł, czyli zaokrąglamy do 30. I słuchajcie, poszliśmy dalej. Mamy takie formularze na stoisko tutaj, czyli można dzisiaj wspomóc jak najbardziej. Ja myślę, że nikt nie odmówi dziewczynom. Słuchajcie, mało tego, te sukienki są wszystkie do kupienia. Są jeszcze takie koszulki, sukienki dla dzieci na stoisku, można sobie podejść, ale dziewczyny się zdeklarowały, że będzie można też kupić sukienki, które dziewczyny mają na sobie, tylko że one są wtedy droższe, słuchajcie. Także zdecydujcie panowie, panie. Słuchajcie, można przystąpić do projektu, bo brakuje nam 70 700 zł do samochodu. Jak to przemnożymy przez kilometry razy 10 groszy, to powinniśmy zrobić 707 000 kilometrów. To jest jakby 40 razy jechać do Kenii i z powrotem. Taka jest odległość. I jest pomysł tego typu, żeby 250 osób z naszej tutaj społeczności zebrać, gdzie każda osoba się oczywiście zdeklaruje, że średnio dziennie robi około 21 kilometrów, co w sumie nam daje w perspektywie czasu osiągnięty wynik, a Marek przyjeżdża do nas za 134 dni. Czyli ktoś, kto by chciał się zdeklarować, żeby będzie zbierał kilometry dla fundacji, jakby zrobiła taka osoba 21 kilometrów dziennie, to by go to kosztowało 2 zł 10 groszy. Słuchajcie, czy 2 zł 10 groszy to jest dużo? To nawet nie jest kawa. To wyobraźcie sobie, co możemy małymi gestami, to chodzi o małe gesty, to chodzi o to, żeby wiele ludzi robiło niewiele. Dokładnie to, o co chodzi w Duolife, o co chodzi w soft marketingu, żeby mądrze pracować i mądrze też tworzyć tego typu akcje. Jesteśmy w stanie po prostu zebrać pieniądze na ten samochód, aby ulżyć tym osobom po prostu, które te biedne dzieci donoszą. Ja was zapraszam do stoiska, gdzie takie dokumenty będą. Ja już tutaj wziąłem dla zarządu, także panowie, my zaraz sobie to wypełnimy wszyscy i będziemy prywatne pieniądze inwestować. Ja przeliczyłem, słuchajcie, że przez te 134 dni kogoś by kosztowała ta inwestycja 282 zł, czyli dziennie to jest 2 zł 10 groszy. Wiecie, że jestem analityczny umysł, także potrafię to wszystko przeliczyć, statystyki. I prosiłbym, że te osoby, co by były zainteresowane, żeby nie tylko jednorazowo wspomóc, ale być w tej akcji każdego dnia w zasadzie. Przygotujemy dla tej grupy też specjalne jakieś ciekawe, czy to webinar z Markiem, czy ze mną, jakieś szkolenie. Damy wam też taką wartość dodaną dla tych osób, które się mocniej zaangażują. Ok? Tyle, a słuchajcie, naprawdę warto do tych dziewczyn podejść, warto z nimi porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie. Zdjęcie ile kosztuje? Słyszę, że 100 zł, nie? No, także drożej niż miś na Krupówkach, słuchajcie. Także ja ze swojej strony, Marek, dzięki wielkie, że przyjechałeś wtedy 13 października, że zetknęły się gdzieś nasze drogi. Dziękuję zarządowi, moim wspólnikom, że ani bez przymrużenia oka zdecydowali się, że będziemy pomagać fundacji i też tak robimy. Kolejny cel jest oczywiście kupno działki, a kolejny cel taki już długofalowy za 5 lat, aby wybudować centrum rehabilitacyjne w Kenii. I my to po prostu zrobimy. Zobaczycie, że przyjdzie taki moment, gdzie będziemy przecinać wstęgę. Dzięki wielkie. To tyle. Dziękuję, kochani, bardzo za uwagę. Naprawdę jestem bardzo wzruszony. Dziękuję również wolontariuszom z Radomia. Jest tam silna grupa pod wezwaniem Marka Gierszewskiego, Jacka Dmochowskiego i Daniela. Tutaj też jest na początku. To jest silna grupa. Dzięki wielkie. I pozdrawiam, słuchajcie, moją kochaną żonę Jadlin, która jest Kenijką, i moje wspaniałe dzieci na pewno nas oglądają. Jadlin, kocham cię. Pomaganie jest czymś mega fajnym, także myślę, że warto. Wielkie brawa! Marek Krakus i cała ekipa, Piotr Pacyga, dziewczyny z KUS. Słuchajcie, to jest piękne, jak się ludzie potrafią, wiecie, w jakimś projekcie, który się w pierwszej chwili wydaje taki, a no coś tam ma ten, ale ktoś pociągnie, daje krok, idzie, daje przykład i się okazuje, że wokół tego dobudowuje się niesamowita historia pomagania. No to jest naprawdę piękne.